Nawet do ambony nie zdążyliśmy dojechać. I zobaczcie. No nie umawialiśmy się tak z tymi jeleniami. No nie, to tak nie miało być. Naprawdę. I weź tu poluj. Przyjedź wcześniej. Zaplanuj godzinę wcześniej przyjazd, że przyjdziesz na ambonę i masz co chciałeś. Jak żyć? Jak żyć? No i co, Mariusz? No, szczęścia nie mamy. Szczęścia mamy. Jedyne wyjście, że wyjścia nie ma. No tak, trzeba pojechać tam. To jest 300-400 metrów i one się już zbierają i tak, już przeprowadzka, nie? No, popatrzę, co to za byki jeszcze są. Patrz, patrz. No i nasze jelenie sobie poszły. Cały peleton. Proszę bardzo. Idą. Licówka prowadzi. Zobaczcie. O. I po jeleniach. Dashbur, witam Was. Widzieliście sami, jak się nasze polowanie zaczęło dzisiaj z Mariuszem. Jesteśmy wspólnie. Przyjechaliśmy na polowanie na jelenie i na sarny. Trochę wieje wiatr. Nie chciałbym, żeby nam znowu ten głos wyszedł kiepski, więc słuchajcie, dam to trochę bliżej i będę mówił trochę głośniej. Była potężna chmara jeleni, około 60 sztuk. Nie wiem, policzcie. Kto tam ma chęć, niech policzy i napisze w komentarzu. Plan był inny, mieliśmy przyjechać na ambony, wiedzieliśmy, że one tu są, mieliśmy sobie usiąść i one miały nam gdzieś tam wyjść. No oczywiście przyjechaliśmy, też były na polu, a jest godzina 14. No bywa i tak, nic nie zrobimy. Moi drodzy, na początku bardzo serdecznie Wam chciałem podziękować za pomoc dla żołnierzy walczących w Bachmucie. Przysłaliście masę paczek, pozdrowienia tutaj dla kolegów, dla kolegi Maćka, który wysłał drona, który wysłał lunetę noktowizyjną. Czekajcie, niech przestanie trochę wiać. Bardzo przysłaliście masę ciuchów. To już jest na froncie. Nie śledźcie moje social media. Ja specjalnie tam zrobiłem taki baner z moim logo. Także chłopaki na froncie zrobią zdjęcie, wyślą, że to tam trafiło. Więc ja w imieniu kolegów, bo tam też są koledzy myśliwi, którzy walczą, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Także dla mnie to jest niesamowite, że udało się pomóc. No i cały czas przysyłacie paczki. Pod filmem będziecie mieli w opisie adres, jeżeli ktoś będzie miał ochotę jeszcze coś wysłać. Dawajcie, przysyłajcie. To mogą być rzeczy używane. Chodzi głównie o odzież ciepłą. I jeszcze raz podkreślę, żadnych pieniędzy nie biorę. Nie chcę. Więc ktoś tam do mnie pisał, że on by chciał przekazać kasę. Nie przekazujcie mi żadnych pieniędzy, bo ja tego nie chcę. Jak chcesz przekazać kasę, jedź do sklepu sportowego, kup odzież termoaktywną za tą samą kwotę, którą chciałbyś przeze mnie przekazać. Przyślij paczkę, pojedzie to na front. Także jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Chłopaki są w szoku, a Andrzej, którego brat tam walczy, też myśliwy ode mnie z koła, tak? No aż powiem Wam, że mu się łezka wokół zakręciła, jak zobaczył, jak zacząłem to przywozić do niego na firmę, no to mówi, że to tyle tego jest. Ja mówię, no to zobacz, no myśliwi to są porządni ludzie, nie żadne popierdółki, tak? Także dzięki wielkie od Was. Macie ochotę coś jeszcze wysłać? Wysyłajcie. W dalszej części materiału pogadamy sobie na temat to, co wprowadziliśmy nowego do naszego sklepu internetowego i na naszą stronę. Ale zanim do tego przejdziemy, to chciałem Wam pokazać miejsce, w którym siedzę dzisiaj. Wiecie, wypnę kamerę. O, zobaczcie. Tutaj jest łąka. Tu były te jelenie na tym polu dużym. Częściowo to jest gruberowane, częściowo zostało ściernisko. Tu jest taka trzcina. Proszę bardzo, z tyłu za mną też jest trzcinowisko. Ambona, na której siedzę, ja ją stawiałem nie wiem, z 10 lat temu, całkiem się nieźle trzyma jeszcze. No i tu mamy taki piękny widok. Tam się spodziewamy z prawej strony, że jakieś jelenie nam to może wyjdą, a jak nie jelenie, to sarny. Maniek tam z tyłu siedzi za mną. Nie będziecie go widzieć, bo jest szpaler drzew.
Jeszcze zapnę kamerę i będziemy gadać dalej. Cyk, cyk, dobra. Także moi drodzy, tak to wygląda nasza zasiadka dzisiejsza. Popolujemy, zobaczymy co nam tu dzisiaj wyjdzie. Mam ze sobą wabik oczywiście, którego znacie, wabik pisk myszy. Kaliber mam dzisiaj trochę nie lisowy, bo z racji tego, że jechałem na jelenie, lufa zakręcona 9, założony hatek na tym, 3,12 na 56, więc no tak bardziej pod jelenie się nastawiałem. A 9 to jest stworzony kaliber do polowania na jelenie i w dalszym części tego odcinka dowiecie się trochę na temat kalibrów, bo piszecie do mnie, wiele osób pisze, ale to sobie przejdziemy później. Póki się tu jeszcze nic nie dzieje, to sobie porozmawiamy. Wabik wziąłem oczywiście, wabik z Gunbrokera, który znajdziecie na naszej stronie sudeckaostoja.com. Link macie w opisie filmu. Możecie sobie wejść, kliknąć skuteczny. Widzieliście w niektórych odcinkach, może dzisiaj jakiś list nam tu wyjdzie, to będziemy go próbować strzelić. Kaliber, jak Wam wspomniałem, nie lisowy, ale nic tu nie przeszkadza. Poza tym myślę, że lisowy jest bez różnicy, czy dostanie Fanges 223 czy 9.3. Amunicja, bo niektórzy pytają, to Wam powiem. Przystrzelałem go sobie na normę Vulcana 15 gram. Świetna kula balistycznie, odsyłam do tego, żebyście sobie sprawdzili. W kalibrze 9 jest to jedna z lepszych kul balistycznych. Jak widzicie, mamy przestrzeń otwartą i będzie trzeba może i bumbnąć na 200, więc tutaj bez żadnego problemu z tej kuli można strzelać. Ja w 9 nie jestem zwolennikiem tych kul po 18, 19 czy 20 gram. Nie ma takiej potrzeby. Ta 15-gramowa norma radzi sobie świetnie. Większość zwierzyny pada w ogniu. Więc i co ciekawe, jeszcze najważniejsze, bo większość myśliwych w Polsce, co jest dla mnie po prostu dziwne, ale to może to nie jest dziwne, może nie mają takiej wiedzy, nie mają takiego doświadczenia, twierdzi, że 9.3 to są ogromne uszkodzenia tuszy. No nie, moi drodzy, jeszcze raz Wam powtórzę, nie. Większe uszkodzenia tuszy w sarnie na przykład są po kalibrze 30.06 zdecydowanie niż po 9.3, ponieważ uszkodzenia w tuszy nie robi średnica kuli, tylko robi prędkość i o tym musicie pamiętać i budowa pocisku, im bardziej pocisk destrukcyjny typu Hornady SST na przykład, RWS Speed Tip, takie ogólnie one są przyjęte z plastikowym czubkiem, no to są pociski, które eksplodują w tuszy i robią wielki bałagan. 9 nie robi w ogóle uszkodzeń w tuszy. Co ciekawe, ja bardzo często, jeżeli potrzebuję na użytek własny, to strzelam z 9. Nie z 308, strzelam z 9, bo te uszkodzenia tuszy są dużo mniejsze. Poza tym pamiętajcie, że ten kaliber to jest stworzony do polowania na zwierzynę grubą. I on się idealnie zachowa w tuszy dzika, ale nie dzika 20-kilowego, tylko dzik 50 kg plus, w tuszy jelenia, w tuszy Daniela, bo on ma miejsce, żeby w tej tuszy pracować. Jeżeli mamy tuszę sarny taką i my ta kula wchodzi i wychodzi. I bardzo często może się zdarzyć, że przy strzale za łopatkę z 9 ta sarna pójdzie, po prostu pójdzie. No ale to sobie za chwilę pogadamy dalej. Jeszcze jedno. Wejdźcie koniecznie na naszą stronę. Zobaczcie, ponieważ stworzyliśmy specjalnie teraz w okresie takim świątecznym, w okresie rozdawania prezentów. Czasami macie problem, co tu komu dać w prezencie. Nie wiem, mam sporo klientek, które dla swoich mężów, pozdrawiam tu panią Anię szczególnie i Karola, kolegę po strzelbie, którym się jeszcze nie znam, ale Karol ma wspaniałą żonę. Pani Ania zadzwoniła, że chciałaby zrobić dla męża prezent, żeby mógł polować w nocy i co ona mu może kupić, tak? Więc kobiety jak się nie znają, to wchodzicie na stronę, macie tam, uruchomiliśmy z Michałem voucher, wystarczy sobie taki voucher wybrać dowolną kwotę, ona się zaczyna od 100 zł, wybieracie voucher, my go wypisujemy, przysyłamy go w formie elektronicznej i z tym voucherem osoba obdarowana może sobie kupić u nas w sklepie, co będzie chciała. Może oczywiście wykorzystać tą kwotę, może sobie tą, powiedzmy, dołożyć jeszcze jakąś określoną kwotę i dzięki temu kupić to, co będzie chciał, tak? A nie będzie obdarowywany na siłę, bo później są te tak zwane nietrafione prezenty, które trafiają do sieci, na aukcje. Myślę, że taki voucher to tak rozwiązanie bardzo przyjemne. I każdy przynajmniej komuś da,
to osoba, która otrzyma taki prezent, to sobie go wykorzysta tak, jak będzie chciała. Także voucher dostępny na naszej stronie. Zapraszam, bardzo możliwości jest bardzo dużo, więc każdy będzie mógł sobie wybrać, tam kwot jest, nie wiem ile tam Michał ustawił, ale z 15 chyba, więc będzie można sobie wybrać dowolną kwotę. A my sobie tu posiedzimy dzisiaj. Takiej zasiadki mi ostatnio brakowało, trochę biegaliśmy, dużo z podchodu polowaliśmy, trochę nie kręciliśmy. Mówię, poszedłem trochę prywatnie, bez kamery. Udało nam się upolować z Mariuszem Połani. No, obserwatorzy, co obserwują TikToka, to tam coś tam było na tym TikToku. Więc zapraszam Was, bo ten TikTok nam się podoba. Coraz więcej chcemy tam ponagrywać, niekoniecznie rzeczy takich mega merytorycznych, tak jak tutaj, ale śmiesznych, coś. My ogólnie jesteśmy takie luźne chłopaki, więc powiem Wam, że możemy coś śmiesznego ponagrywać. To nie musi być wszystko takie spięte, więc ten TikTok taki trochę rozluźniająca platforma, powiedzmy. No nic, siedzimy. Mam nadzieję, że z tej trzciny może jakaś sarna wyjdzie, może jakiś dzik. Chociaż tu na dzika to bym nie liczył, dziki są w górach. Wszystko poszło na nasz górski obwód, na Huczkę. Tutaj z dzikiem to tak lipa. Gdzieś tam są dziki, bo nie powiem, że nie ma, ale znaczna część dzików poszła na las. Byliśmy ostatnio z Bańkiem w lesie, to tych dzików było jeszcze trochę. Naprawdę było sporo. Albo ucieknie znów. Wracając do naszej strony internetowej i do naszego sklepu, możecie tam znaleźć już praktycznie, rozbudowaliśmy asortyment o tłumniki, mamy Hauskena, mamy tłumniki Łuszczka. Jeżeli ma ktoś ochotę, szuka, to zapraszam na stronę, zapraszam przede wszystkim do kontaktu, piszcie maila, znajdziecie mnie przez Messengera, przez Instagram. Dołożyliśmy montaże, mamy montaże Łuszczka, mamy pastorały Blazera już, słuchajcie, wszystkie akcesoria, te, którymi ja na co dzień poluję praktycznie. Mamy pastorały Blazera, montaże Blazera, są paski Blazera, no tam Michał systematycznie dokłada, jest optyka Zeissa, jest optyka Blazera, no wszystkie Thermonocto to było do tej pory. No mamy tego naprawdę, już mamy nowego Parda DS-a, w kształcie lunety, którego no mogę Wam zdradzić, że zaraz chwilę chyba po tym odcinku już następny będzie odcinek testowy, ponieważ już go mam założonego, już byłem na strzelniczy, przystrzelałem, pojadę w teren, więc będziemy z nim polować. Jest dostępny w wersji z dalmierzem, bez dalmierza. Fajna cena tego celownika, więc zapraszam do odwiedzenia strony. No słuchajcie, co my tam jeszcze dołożyliśmy? No Michał tam cały czas coś dokłada. Ja już tak się powoli z tym gubię. Będzie dzięki firmie kolba.pl będziemy mieli masę akcesoriów od kolby, tak? Czyli będą pastorały Primosa, będzie optyka Leopolda, no dołożymy tam sporo rzeczy. Na razie informatycy pracują, żeby to jakoś tam spiąć razem, żeby nam to zadziałało. Więc no, myślę, że rozbudowujemy ten sklep na tyle dla Was, żebyście mieli taki naprawdę fajny wybór. Na pewno nie będziemy w stanie mieć wszystkiego, ale myślę, że z biegiem czasu dajcie nam jeszcze z 2-3 miesiące i już nam będzie, ten asortyment będzie spory. Będą latarki jeszcze, już jest tam latarka od Mariusza z Bernera, ale teraz sam sobie kupiłem, teraz słuchajcie, latarkę, czołówkę Feniksa. Zobaczymy, jak ona działa. Dzisiaj nie mam ze sobą, bo dzisiaj nie będziemy polować w nocy, bynajmniej teraz. I już Wam zdradzę, że po zejściu teraz z Ampony pojadę, zmienię 9.3, zamienię na 308 i pojedziemy testować tego DS-a i pojedziemy nowego Senopexa S10 z dalmierzem testować. Weźmiemy wabiki, będziemy próbować na drapieżniki polować. Tam porozmawiamy w kolejnym materiale na temat polowania na drapieżniki z Nocto Thermo. Jak my to widzimy, będziemy testować nowy pastorał. Nie tani, chyba najdroższy pastorał na rynku Primosa. Nawet ciężko mi to nazwać pastorałem. Bardziej statyw, ale nie chcę o tym wszystkim mówić teraz, bo będzie lepiej, żeby to będziecie widzieli w kolejnym odcinku. No, także strona się rozbudowuje. Michał tam mocno siedzi przy tym. Trochę muszę go odciążyć, więc będzie dużo pewnie odcinków nagrywanych z Ambony, bo mamy jakieś wyjazdy, gdzieś tam pojedziemy na jakieś polowania zbiorowe i Michał będzie ma dużo pracy, że tak powiem, biurowej, tak? Ma pracę, biuro i on teraz przy komputerze siedzi, więc będzie trochę takich, powiedzmy, bardziej statycznych, ewentualnie gdzieś z Mariuszem, albo ja będę nagrywał, albo Mariusz będzie nagrywał, także zobaczymy.
No co, będziemy testować sprzęt. Opinię, którą ja Wam przedstawię, to będzie taka opinia, tak jak ona rzeczywiście jest, tak? Specjalnie wracając do odcinka, gdzie testowaliśmy Alpexa i Falcona, mogliście zobaczyć sami. Tam nie było, ja nie mówiłem, czy to jest dobre, czy to jest złe. Po to nagrywałem, po to jeździłem północy, żeby nagrać Wam zwierzynę. Udało się akurat dzika upolować, żebyście ocenili sobie jakość tego noktowizora sami, tego celownika. Tak samo zrobimy z DS-em. Pojedziemy z nowym Xenopexem. To jest oczywiście termo i też będziecie mogli zobaczyć sami. Mało tego, ponieważ niektóre osoby tam wspominały, że to dystans to ja gdzieś tam mówiłem, czy pisałem na TikToku chyba gdzieś, no już nie pamiętam, że do jeleni było 210 metrów, a chyba tak rzeczywiście to było 100 metrów. No nie, teraz mamy dalmierz budowany, więc włączymy dalmierz, więc zobaczycie sami, czy tam jaki jest to dystans i jak na tym dystansie widać. No dobra, to tak pokrótce. No wrócimy sobie teraz do tych kalibrów. Ja się tutaj rozbiję, rozłożę, popatrzę co się dzieje lornetką i do Was wracam za chwilę. Szkoda tych jeleni, że poszły. Przeszły już na sąsiedni rewir. Gdzieś tam między chałupami poszły. I tutaj widzieliśmy, no ale może jakiś lisiura, może jakiś sarny, albo nie inne wyjdą. Mam nadzieję, że coś tu jeszcze jest. No to nie tak, że jedne jelenie poszły i tu już więcej nic nie będzie. No zobaczymy. Zobaczymy co tam u Mańka, bo Maniek siedzi z tyłu. Niestety Mariusz bez kamery. Siedzi na ambonie i tam sobie chłopak obserwuje, jaka sytuacja. Sieci na ambonie, na której udało nam się upolować pierwszy dzień sezonu tego byka dużego i tam sobie spokojnie czeka. Może z wierzby wyjdą jelenie, może z wierzby wyjdą sarny, może mudziki wyjdą. No zobaczymy. Po polowaniu oczywiście z Mańkiem się zobaczymy przed kamerą, no i relację zda. Dobra, teraz siedzę i wracam do Was za chwilkę. Jelenie, popatrz. To oryk. Jedna sztuka już Wam pokazuje. I tu ni stąd, ni zowąd. Patrzy człowiek, cyk, a tu jeleń wyskakuje na pole. No wyostrzej. Wiecie, bo go nie mogę znaleźć. Idzie po tej rance. O. Widzicie? Na 90% będzie oryks. Muszę przez lornetkę popatrzeć. A jak? No i poszedł sobie. Akurat taki jeleń tu nas nie interesuje. Nas interesuje trochę inne. Włanie jakby były. Albo byk. To również też, ale byk. A nie taki. To młody, niech sobie żyje. No i nic to nie zowąd, słuchajcie, siedzimy na ambonie, nawet bez cięcia to zrobię. Przed amboną jeleń. No nic, ale my tu czekamy na inne jelenie. Może coś nam tu wyjdzie jeszcze. Bardzo fajne miejsce, bardzo tutaj lubię przychodzić, lubię ten rewir. To jest u nas rewir 6, bo mamy ponumerowane te rewiry i tutaj sporo odcinków nakręciłem dla Was. Dużo polowaliśmy tu z podchodu z Michałem rano szczególnie. O, ten byk wystartował na pole. Leci jak torpeda. Sobie biegnie. Ktoś go musiał ruszyć. Spacerowicze pewnie, ja trochę chory jestem, słuchajcie. Jeszcze. Spacerowicze jacyś pewnie chodzą gdzieś tutaj i ruszyli te jelenie i jelenie poszły. Jeleń pojedynczy. Dobra, niech sobie idzie. No i moi drodzy, wracając do kalibrów, bardzo często piszecie w komentarzach albo wiadomości do mnie, jaki byś wybrał kaliber, gdybyś miał wybrać mieć tylko jedną broń w jednym kalibrze. Nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie, ponieważ to wszystko zależy od łowiska, w jakim polujecie. Jeżeli macie łowisko typowo leśne i polujecie, większość Waszych polowań jest w terenie typowo leśnym, no to potrzebujecie kaliber, którym będziecie skutecznie strzelać tak naprawdę na dystansie do tych 200 metrów, ale ta skuteczność będzie bardzo dobra na tych dystansach mniejszych, ponieważ w lesie strzały na dystans 150-180 metrów oczywiście się zdarzają, ale rzadziej niż na polu, niż w terenie otwartym, powiedzmy. Natomiast drugie pytanie to jest, no a jakie masz łowisko? Co w tym łowisku jest? Na co najwięcej będziesz polował? Jaką masz zwierzynę?
Ja mam łowiska zasobne w zwierzynę grubą, co zresztą widzicie, tutaj ukryć się tego nie da. Więc głównie dominuje jeleń, dzik, daniel, sarna. Muflonów to już nie ma, bo wilki zjadły. Na temat wilków zrobimy osobny odcinek. Ale mamy głównie zwierzynę grubą. Więc jak już dojdziecie, odpowiecie sobie sami na pytanie, że mam łowisko typowo leśne i też dominuje zwierzyna gruba, no to tutaj kaliber, ja bym tutaj oscylował wokół 2 kalibrów ze wskazaniem na 1. Pierwszy kaliber, który by mi do takiego łowiska pasował, to kaliber 8x57, a drugi i ze wskazaniem na ten kaliber to oczywiście 9. W sztucerze byłoby to 9.362, w broni łamanej 9.374. Dlaczego? Jeżeli to by był jedyny kaliber, tak? Z kalibru z 9 można polować skutecznie absolutnie na wszystko. Tutaj mam kolegów, którzy polują od rogaczy przez kozy, koźlęta, dziki, daniele, jelenie, wszystko po kolei z bardzo dobrym efektem. Ten kaliber jest naprawdę bardzo uniwersalny, wbrew pozorom. Ma pełną gamę przeglądu pocisków. Najlżejszy jest RWS chyba 11,7, nie wiem, może się mylę, ale chyba 11,7 grama, około 11-12 gram. Są mi pociski, które mają 21 gram fabryczne. Jeżeli elaborujecie, to sobie możecie już dobrać co chcecie. Więc przekrój tych pocisków jest ogromny. Budowa pocisku, twardość i tak dalej, i tak dalej. Są kalibry, które lubią miękkie kule i takim kalibrem jest 8,57. On nie lubi twardych kul, on lubi kule miękkie. Bardzo dobrym przykładem jest na przykład Norma Alaska. Osoby, które mnie kojarzą z sieci, jeszcze zanim miałem kanał, ja dużo polowałem z kniówką z Merklem B3. Tam miałem kaliber 8,57 JRS na 20. I moi drodzy, tam strzelałem z Alaski Normy 12,6 czy 12,7 grama, nie pamiętam. To była doskonała elaboracja do tego kalibru. To stworzone to było. To tak pięknie obalało. Uszkodzenia w tuszy były małe, jak to w przypadku większości miękkich pocisków. Obalanie było rewelacyjne, skupienie super. No ogólnie rzecz biorąc to było, uważam tą Alaskę za jeden z lepszych. Były oczywiście kule, z których byłem średnio zadowolony, jak Brennecke Tok. Była taka kula z taką dziurką w środku, wyglądała jakby mosiężna, to w ogóle mi nie sprawdzało się. Zwierzyna po tym mi odchodziła, nie było przeszczału, no różnie się to zachowywało, to było pakowane po 10 sztuk w takim zielonym opakowaniu kiedyś. No, ale to nie mój klimat. Co to wszystko tam wybiega z tamtej strony? Co to się tu dzieje? Słuchajcie, biegnie nam Rudolf Saren. Tam ktoś musi łazić. Jacyś ludzie chodzą. Idą tutaj sarny. Nie, tam są kruki. No, mały Rudolf Saren się ruszył. No, ktoś musi chodzić po prostu. Słuchajcie, jest ładna pogoda, mimo że grudzień, ciepło. Ktoś tam ruszył, biegnie tu z 10 saren w naszą stronę, ale daleko tam jeszcze tym samym tropem co ten szpicak. No, także wracając do tych kalibrów. Jeżeli miałbym takie łowisko, jak mam w tej chwili, to poszedłbym w 9. Natomiast no ciężko, bo tak jest, słuchajcie, z jednym kalibrem obsłużyć wszystkie polowania. Jeżeli miałbym łowisko średnio zasobne w zwierzynę grubą, powiedzmy, żeby czekam aż przestanie wiać. Czyli mam tu na myśli, że byłoby trochę tych jeleni, byłoby kilka, trochę dzików, sarny. No tu bym poszedł w uniwersalny kaliber, taki najbardziej chyba z grupy 3 kalibrów, 4, powiedzmy 8,57 JS, 308, 3006, 7,64, tak? To były kalibry takie, które bym wybrał. Natomiast idealnym uzupełnieniem dla mnie do łowisk polskich, gdzie macie i zwierzynę grubą i macie oczywiście drapieżnika w formie lisa, jenota, macie i geo i na nie chcecie polować, to takim fajnym zestawieniem uzupełniającymi się kalibrami jest na przykład 9,362 plus 223, 8,57 plus 223, 308 plus 223. No i tutaj możemy sobie taka konfiguracja takich kalibrów no daje Wam możliwości ogromne. Nie trzeba mieć, nie wiem, 18 jednostek broni. No te sarny, takie jak poparzone biegają, słuchajcie. Pokażę Wam. Czekajcie.
wyostrzy. O, tutaj mamy sarny. Na prawo, na lewo biegają. Tutaj jest druga część tego rudla. Ich tu było z 10-12 sztuk, przybiegły z prawej strony. I tak, o, już się ruszyły, już biegną. Gdzie one biegną? Jakoś takie elektryczne te sarny. No i jestem. Także takie połączenie takich kalibrów daje Wam naprawdę możliwości ogromne. No, tak biegną, przybiegną, to strzał za chwilę. No tak mi się wydaje, że może się tu zjawią. Mamy kuskę. Dwie kuski mamy. No nic, na razie jeszcze na strzał nie są, bo są trochę daleko, z 300 metrów, ale idą w naszą stronę. Więc moi drodzy, takie zestawienie daje Wam możliwości polowania na wszystko w każdych warunkach. Jeżeli ja bym dzisiaj zaczynał polowanie, zacząłbym przede wszystkim od kalibru tego większego. Oczywiście zależy od łowiska. Mam tutaj znajomych, którzy polują w okolicach Krakowa i oni w ogóle dzików nie mają. Nie wiem, tam strzelają tych dzików, nie wiem, 2-3 to przypadkowo. Strzelają dużo sarny, no to im jest kaliber sarny tam przykładowo kaliber 9.3 to w ogóle nie wchodzi w grę, tak? Mają sarny, mają... Co te sarny? No zwariowały, powiem wam. Mają dużo sarny, przede wszystkim setkę sarny strzelają i tutaj dobrym rozwiązaniem jest 6,5-55, 243, nawet 2,23 bym powiedział, też nie jest złym rozwiązaniem. Idą prosto na nas te sarny, słuchajcie. No, ja nie wiem, czemu one takie elektryczne są. W tą trzcinę wpadną tu przed nami, podejrzewam, i powinny tu wejść nam później. No ale dobra, nie będziemy tu cyrkować, poczekamy. No, także jakie łowisko, taki kaliber, tak? Poluje się tak, jak łowisko pozwala przede wszystkim. I powiem Wam, że ja na przykład jestem zwolennikiem, żeby mieć troszeczkę tej energii więcej. 223 jest świetnym kalibrem na drapieżniki. Polowałem z tym sporo na sarny również, ale wymaga precyzji. Jakbym miał głównie się skupić na drapieżnikach i sarnach, chyba bym poszedł bardziej w 2,43, ale tu by były uszkodzenia tuszy większe. Być może 6,5-55. O, patrzcie, przyleciały nam te sarny tutaj. Co tu się tu robi? Dwa rokacze, młodziutkie, pod samą oponę przybiegły. Powiem wam, że jeden to był od ambony ze 3 metry, ten drugi tak się zatrzymał 15 metrów od ambony. Gdzieś tam się ganiały. Reszta rudla jest z drugiej strony trzcin, niech sobie tam są. Poczekamy, zobaczymy. Może tam tutaj wyjdzie jakaś kuska na szczaw, ocenimy. Będzie dobra, strzelimy. No i tak na temat tych kalibrów. Także zaczynałbym polować w tym łowisku, co jestem. Kupiłbym pewnie 9 albo 8. Uzupełniłbym to kalibrem małym. No i tyle chyba. To tak, słuchajcie, tak pokrótce, no bo nie mam jakichś tam wielkich pomysłów na temat doradzania Wam, jaki kaliber wybrać. Nie każdy wybierze taki, jak chce. Słuchajcie,
to nie jest do końca tak, jak niektórzy myślą, że u mnie w kole to wszyscy mają powiedzmy 30-06, to jest najlepszy kaliber. Nie ma dobrych kalibrów. Każdy mówi, że najlepszy to jest ten, co ja mam. Natomiast pewne rzeczy trzeba sobie przemyśleć. Trzeba podjąć decyzje racjonalne, bo oprócz kalibru jest bardzo ważny dobór pocisku. Nie jestem przeciwnikiem monolitów wszelkiego rodzaju. Monolity to są nie mój klimat. Nie lubię pocisków monolitycznych. Jestem zwolennikiem pocisków miękkich. To by było na tyle. Sarny idą w naszą stronę, żerują, powoli się przesuwają, więc chyba się już trzeba nastawić powoli do polowania. Przepraszam Was z góry za taki odcinek przegadany, no ale staram się odpowiadać na pytania, które zadajecie mi, więc to chyba tyle, tak. Jak coś tam za długo wyjdzie, bo pewnie wyjdzie, pozdrawiam tu Anię, która będzie musiała napisy zrobić. No ale czasami to też, czasami ma odcinek, że ma tych napisów mało, a czasami jak mi się włączy opcja gadania, no to wtedy no siedzi i klepie. No dobra, to by było na tyle. Jak się coś zacznie dziać, to do Was oczywiście wracam. Obserwuję sobie cały czas ten rudel saryn, ale są jeszcze poza zasięgiem. Ponad 200 metrów. O, już chyba w ogóle są poza zasięgiem, bo przeszły na drugą stronę. Idą gdzieś tam w stronę potoku, bo tam pójdzie rzeka, strumyk, rzeka, potok, nie wiem jak to nazwać. Duna się nazywa. Ale bardziej taka struga niż jakakolwiek rzeka. Ale na mapach możecie ją odnaleźć jako rzeka Duna. Dobra, także poczekamy, może z tej trzciny coś nam tu wyjdzie. Tak sobie liczyłem na to, że posiedzę, słuchajcie, na ambonie, nagram odcinek dla Was, pogadam sobie coś tam, wyjdzie mną tu sarny, będą żerować sobie, przechodzić gdzieś, no to tak bardziej spokojnie, bo to mówię Wam, biegałem elektryczne są niewyobrażalnie, albo jakieś jelenie wyjdą, żeby za dnia ponagrywać. Oczywiście wszystko było. Tak to jest na polowaniu. Były jelenie, były sarny, wszystko było. Jest, nawet sarny są przed nami. No ale co z tego? Jak to nie jest na strzał. Poza tym, no, u mnie, odkąd zacząłem kanał prowadzić, a tak naprawdę może od samego początku nie, ale od roku czasu, to już dla mnie najważniejsze jest to, żeby to było najpierw w obiektywie kamery, żeby to było nagrane, a dopiero później strzelane. Jak nie jest to dobrze nagrane, to nie strzelam. To powiem Wam, że nie mam takiego oparcia. Odkąd weszła termowizja, noktowizja do polowania na dziki, to ja nie strzelam nawet 20% tego, co strzelałem, nie mając tych zabawek, nie mając tego sprzętu. Nie wiem, to tak... Moja żona się śmieje, że to już PESEL nie ten, że to chyba się starzeje, bo kiedyś to strzelałem dużo. Chodziłem niewyspany, plecy mnie bolały, teraz to raczej w nocy w domu siedzę. Aczkolwiek nie ukrywam, że w przypadku drapieżników ja będę termowizję wykorzystywał bardzo intensywnie, będziecie to widzieć na kanale. Będzie to pewnie kontrowersyjne, Wam niektórym się nie będzie podobać, niektórym się będzie podobać, nieważne. Dla mnie ten stan sarny, który mamy, tak naprawdę zawdzięczamy kilku kolegom, którzy nie szczędzą kuli na lisy. Wspominałem Wam wielokrotnie w materiałach, że u nas intensywność polowania na lisy spowodowała niewyobrażalny wzrost pogłowia saryn. Nigdy tyle sarny tutaj nie było, natomiast tu ciężko teraz z drapieżnikiem. Na drugim kole moim obok, to jest koło bardzo podobne, więcej pól, jest mniej lasu, zdecydowanie, czyli tego lisa powinno być więcej. No i tego lisa jest tam więcej i sarny też powinno być więcej, ale tej sarny tyle nie ma. Dlatego, że tam z tym lisem to jest jeden kolega, co już strzelił chyba z 25 tych lisów i też im tam nie oszczędza na tym, po prostu strzela. Natomiast reszta to tak, większość tych lisów pada na polowaniach zbiorowych. Natomiast dzisiaj, jesteśmy w dobie termowizji, w dobie noktowizji, mamy wypisane odstrzały praktycznie na wszystko, co jest w planie. Mamy możliwość polowania na drapieżniki w nocy z elektrooptyką. To wykorzystajmy to. Będzie osobny odcinek, potestujemy ten pastorał, co Wam wspomniałem wcześniej, termo, nokto. Będziemy polować intensywnie na drapieżniki i zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Dobra, koniec gadania i widzimy się, jak jakaś zwierzyna nam tu wejdzie w zasięg skutecznego strzału, to do Was wracam.
pojedynczą sarnę. Czekajcie, bo niech się robi lekka szarówka. No z tym wyostrzeniem tutaj to. O. Tu jest. Może tu wyjdzie. O, zaraz zobaczymy, co to jest. Czy koza, czy progacz. Kuska, ale już weszło za trzcinę. No było na strzał. Takie 160 metrów, ale niestety się schowało. Tam mamy, słuchajcie, tam mamy sarny. Tie, wyszły, przełączę na tryb nocny, jak będzie zoomował, nam to ucieknie. Jasność. O. Idą sobie, ale daleko. Blisko nie jest, słuchajcie, strzelać, nie strzelać, się bije z myślami. Poszli w drugą stronę, także po wszystkim. Moi drodzy, dzisiejsze polowanie powoli dobiega końca. Zwierzę moc. Teraz w zasięgu wzroku mam tutaj z 50-60 saren. Była chmara jeleni z 50 sztuk. Nie wiem ile ich tam było, ale było ich dużo. Drapieżnik nam nie wyszedł, dziki nam nie wyszły. Dzisiaj takie tradycyjne polowanie. Widzieliście, normalna broń bez żadnej elektrooptyki. Luneta 312-56, lornetka, słuchajcie, 8x56. Tak trochę jak to dawniej bywało. Liczyłem trochę na drapieżnika. Był parzant, który jeszcze się pokazał, więc próbowałem go tam nagrać, ale jak wypinałem kamerę ze statywu, to gdzieś tam czmychnął, był pod samą amboną. Wszedł w trzcinowisko. Były sarny bardzo blisko. Później miałem tam dwie sarny, ale taki dystans około 200 metrów. Już ewidentnie były rozpoznane, była koza z koźlakiem, to koźle mogłem strzelić spokojnie, ale fajne, duże koźle. Szkoda mi go było tego koźlaka, bo naprawdę niemałe. No nic tu więcej nie wyszło. Wieje wiatr, robi się już coraz zimniej, ale nie jest ten wiatr nie wiadomo jak uciążliwy, więc podejrzewam, że przyjadę do domu, zmienię sprzęt i pojadę poszukać drapieżników. Wezmę wabiki od Gambrokera, te same, które są u mnie na stronie. No i pojedziemy poszukać przechery, pojedziemy poszukać IGO ze sprzętem typowo już nocnym. Wezmę sobie chyba Stellara dzisiaj. No i popróbujemy. Może Mariusza wyciągnę. Mariusz też nie strzelał, to wam mogę dziś teraz powiedzieć. Zaraz się spotkamy jeszcze przy aucie, to pewnie w aucie opowie, bo on siedzi na szczycie, na górce. Słuchajcie, na tej ambonie tego byka strzeliliśmy dużego na początku sezonu, to jest na samym szczycie. I tam wieje pewnie strasznie. Ja takiej trochę nietce jestem. Więc u mnie ten wiatr nie jest taki uciążliwy, ale tam to nie ponagrywamy, więc pewnie nagramy coś w samochodzie. Ale tu już nic nie widzę. Z tej trzciny nic nie wyszło. Liczyłem na lisa. Może jakiegoś jenota. No ale nie, no niestety. Gdzieś pobiłem, piskałem myszką tą tutaj, ale no nic nam się nie pokazało. No ale bywa i tak na polowaniu. Jedziemy do Mariusza, zobaczymy jaka sytuacja u niego. No i będziemy kończyć powoli, także zobaczymy co tam Maniuś nawojował. Ale jakieś sarny pewnie na pewno miał, tylko że to jest wszystko super, tylko słuchajcie, to jest mega, tutaj są przestrzenie duże i ta zwierzyna jest, widzicie ją, ale ona jest daleko. Niekoniecznie na skuteczny strzał. Piękne miejsce na przyjście w kwietniu na dziki, na zasiewy, jak ta trzcina się zrobi zielona, później w czerwcu oczywiście ona już jest pięknie tutaj gęsta. Na rogacza majowego można tutaj przyjść, usiąść. Na pewno was tutaj zabiorę jeszcze na wiosnę. Sobie posiedzimy, może coś tutaj ponagrywamy. Także co? Powolutku się będziemy pakować. Jedziemy do Mariusza i zaraz do was wracamy. We dwójkę już. No jak tam Mariuszek? Dziękuję, dobrze. Nasiedziałem się. Oglądałem się. A nie zmarzłeś? Nie, spoczko. Spoczko. No i co było? Opowiadaj. No 2 byki miałem. 2 byki miałem, ale w przyszłym roku będą dobre. Aha, czyli takie... No,
Tak jak to się mówi. Siano. Siano. Ale miałem te sarny kozy miałem, no ale to daleko. Brak kulochwytu, więc Nie ma jak. Ale trochę saren było, nie? sam było. Na 700 metrów na pewno. No, ale to wiesz, u nas Co u akurat... ciebie? I jakieś sarny bażanta miałem. Byka, pojedynczego szpicaka i to wszystko. No i te 60 jeleni, co mieli na początku. 61. Pięknie, co nie? Zwierząt moc. Ale dzisiaj tak od rana mamy, nie? Tak, dzisiaj to jest właśnie ten dzień. Gdzie się wychodzi, się z niczym nie wraca. Tak, ale towaru dużo było. Było. To co, odcinek kończymy. Pogadany, przegadany, przesiedziany. Zwierza sporo, także nie za każdym razem się wraca ze zwierzyną. Dzisiaj już drugi raz. Tak. Rano byliśmy bez i teraz bez. Także do zobaczenia w następnym odcinku i dashboard. Też było.